Maczeta jest. Urządzenie maczeta, czyli urządzenie do produkcji zdrowej żywności. Do tego to urządzenie zostało wymyślone. Więc moim zdaniem każdy powinien go posiadać, mieć na to bez zezwolenia to posiadać i nikt nie powinien się do tego czepiać, że ludzie takie coś posiadają. Bo maczeta nie zabija i brak prawa zabija. Maczeta służy do produkcji zdrowej żywności. Na pocieszenie dzisiaj przyszedł do mnie właściciel budynku, przyniósł mi jackfruita mojego ulubionego. A pachnie? Ostro. Małego, bo to jest malutki jackfruit. Rosną wielkie i jest pyszny. Jak go rozkrojam, to go w całości zjadam. Porównam wam go do chlebowca, bo niektórzy go mylą z chlebowcem, a mam go prawie przed sobą, to wam go teraz porównam tutaj. O. Proszę bardzo popatrzeć. Drzewo chlebowca se tu rośnie. Też ma takie podobne wynalazki, no nie? Tu i tu. Szczególnie tam u góry te większe. A tu porównujemy jackfruita. No i co powiecie? No jest trochę podobny. Jest podobny i dlatego dużo ludzi go myli, no nie? Ale jak popatrzycie na liście, to już wam o tym opowiadałem. Jackfruit ma całkowicie inne liście. Tu są wielkie. Już my o tym kręcili, porównujemy. A na jackfrucie, którego mi gościu przyniósł właściciel, listki są całkiem inne. Idziemy do jackfruita, żeby wam go pokazać. Żeby wam go pokazać. Już go kiedyś pokazywałem, ale pokażę jeszcze raz. A tu są całkiem inne liście. No i te jackfruity. Popatrzcie się, jak one tu pięknie rosną. Jak one tu pięknie rosną. Jeden na drugim. I do samej góry. No i właśnie gościu urwał, przyniósł mi i będziemy go jeść. Ale nie teraz, bo ja nie jadam śniadania. Wypiłem 2 herbatki i to mi na dzisiaj wystarczy. A dzisiaj chcę rozmawiać o czymś innym. 2 części zrobimy. Pierwsza część to będzie: robię sobie czekoladę sam. Że tak pomyślałem, dlaczego ja ją robię, a wam nie pokazuję. Więc chcę wam pokazać, jak ja to robię. Idą do tego 3 składniki. Olej kokosowy, miód z Mondukiri, mój ulubiony, z dzikich pszczółek, i to ma być naturalne kakao. Czy ono jest naturalne? Nie wiem, bo jest kupione w sklepie. Jak będę w Mondukiri, będę chciał kupić, żeby mi zmielili prawdziwe kakao, jak znajdę gdzieś tam producenta. Wtedy będę 100% pewny. I do tego miseczka. Cały ten wynalazek, to możemy kręcić dalej. No to chciałem pokazać wam, jak se robię swojską czekoladę. 3 składniki. Olej, miód i kakao. Czy ono jest te kakao organik, to tego nie wiem, no bo kupione w sklepie. Tamte 2 składniki bardziej wierzę. Miód, bo jest z Mondukiri od człowieka, który mi go zrywał. Olej jest bardzo smaczny, bardzo dobry. No i tylko te 3 rzeczy mieszam razem. Mieszam te 3 rzeczy razem. Mieszam je w takiej miseczce. Czyli otworzyłem sobie kokosa. Nie wypiłem, bo wypiłem herbatkę. Tu go przelałem do szklaneczki. Do tego wsypuję kilka łyżek kakao, troszkę miodu, troszkę oleju i mieszam. I do lodówki i za chwilę czekolada gotowa. Swojska, pyszna czekolada. A tamtą wodę kokosową, czyli moją kawę, też do niego wsypuję niekiedy łyżeczkę, 2 kakao, mieszam i mam kakao zamiast kawy. I będę chciał to teraz zrobić i pokazać wam, jak to wygląda.
A w drugiej części będę chciał Wam pokazać też coś kakaowe z tego samego koloru. Produkcję cegieł w Kreci. Ponieważ było ciekawe. Kręcimy. Jak robimy tą czekoladę? No, jedną ręką będziemy robić, jedną ręką będziemy kręcić. Sypię tu 2 łyżki kakao. Albo 3. Bo później i tak go zawsze dosypywałem. Do szklaneczki sypię też 2. Duże. To będę później mieszał widelcem, dlatego że widelcem mi się to lepiej miesza. A tu muszę mieszać łyżeczką, bo to jest półokrągłe. To już nie ma nic do rzeczy. Czym pomieszacie, tym będzie. Wlewam trochę miodu i trochę oleju. I to jest wszystko. To jest wszystko, co z tym fantem miałem zrobić. Teraz trzeba to tylko wymieszać i schować do lodówki na chwilę. I cała zabawa zakończona. Jak ja to mam mieszać, żeby Wam to pokazać? No jak? No coś wymyślimy. Dobra, na razie. Ale to działa. To działa, to kręcimy dalej. No jakoś to musimy wymieszać. Domieszamy to. Jak wymieszam, pokażę później, żeby nie było za długie i nudne. Tutaj dalej. Teraz mieszam te kakao. Kakao mieszam widelcem, bo się mniej przykleja. Czyli woda kokosowa z kakałem. Ponieważ nie używam mleka. Niekiedy używam owsiane, ale tu go nie mogę dostać. W Australii go używałem. Miałem taką jedną ulubioną firmę. Ale to było sklepowe mleko, na którym pisało, że tam jest dodany olej, nie napisany jaki. Czyli podejrzewam, że canola olej, który też nie jest zdrowy. No i to jest całe kakałko do wypicia, gotowe. Które jest jak jest. Tak to wygląda. A tak wygląda ta czekolada. Tu się już nic nie zmieni. A to białe to jest miąższ. To jest miąższ z tej czekolady. To białe to jest kokos. To jest ze ścianek z kokosa to ten miąższ, bo po prostu wodę wylałem, a tego miąższu nie wydrapywałem. Ja go i tak wszystek wydrapię i tak go wszystek zjem, bo ja go zawsze zjadam. Tak wygląda swojska czekolada. 3 składników. Miód, olej i kakao. Życzę smacznego. Czyli jedziemy do firmy, gdzie się robi co? Gdzie się robi cegły. Ja myślałem, że tu węgiel drzewny będą robić, a tu jest cegielnia. Będzie bardzo ciekawie, dlatego że ja chciałem kiedyś pracować dla dziecka w cegielni. W ogóle lubię cegły, ale stary mi nie pozwolił, bo powiedział, że to niebezpieczne, gdzieś tam na taśmie mi łapę urwie i coś tam, gdzieś tam, ktoś tam. No i tyle będzie. Chcę jeszcze ten plakat zobaczyć, co to jest ciekawego. Na plakacie wygląda tak, że dzieci mają w cegielni nie pracować. No kurde matko. Dobra, te cegły też są fajne, już Wam kiedyś je pokazywałem. Wielkości telefonu komórkowego. Simela mobile phone. Hello, how are you? They put the fig inside. Yeah. You see the fig? Fig, yes, fig. Układają w środku, no i tu je chyba wypalają, bo to drzewo tu jest. No to później je pieką, no nie? Wypalają. I tych piecy jest bardzo dużo, przyjrzyjcie się. Bardzo, bardzo dużo. Ładnie tą gliną pachnie. Tą pieczoną gliną, wypalaniem. Jest to ciekawe, no i w środku... Chcę tam wejść, chcę zobaczyć. A tu jeszcze jak to w środku wygląda, super. A tam paleniska. Fajne to, ciekawe. Gdzie ja mieszkałem w okolicy Bielska Białej,
też były cegielnie i to dwie koło siebie. Jedna państwowa, gdzie nigdy nie mogło się kupić cegły, no bo to za tamtych czasów szło na państwowe budowy, a druga prywatna, gdzie można było kupić. No i tam jeździłem kupować cegły na różne budowy. Ale nigdy nie byłem tam w środku, o tak, żeby zajrzeć do środka, nie zwiedzałem. Nie było czasu, po prostu goniła praca. A tu jeszcze wygląda, ja pokażę jak to wygląda. O, stary budynek, drewniany, pokryty blachą na tych drewnianych słupach. Takich powalonych, poniszczonych, poskładanych. I go nie rozebrali. Nie rozebrali go, on został tu częściowo. A nad nim zrobili już stalowy budynek wielki. Z blachy, z konstrukcji stalowej. Dokładnie to, co ja też robię w Australii, bo prawie tym się w Australii zajmuję, pokryciami dachowymi. Ale czemu tego starego nie rozebrali? Nie wiem. No jakaś taka dziwna moda. No ale w Australii jest podobnie. Robią dach nad dachem, a starego nie rozbierają, bo się nie opłaci. Wózki do przewożenia cegieł. Też coś fajnego. Ręczne wózki. Kręcimy to dalej. Kręcimy dalej wózki. Tam na hamaku te goście wypoczywają po pracy. Pod daszkiem, gdyby deszcz padał. Jakiś taśmociąg. Czy nie taśmociąg, czy to idzie taśma, czy nie, idę na to popatrzeć. Jestem zaciekawiony. A po drugiej stronie już glina. Będę chciał tą glinę. They make watch it. Yes. Make it big. Yes, we go looking later. Now looking this. Wygląda to ciekawie, warto to zobaczyć, warto. I tu jest, popatrzcie tu ile tej malutkiej jest, tej co ja to nazywam, no stara Nokia telefon komórkowy, taka wielkość. Jak ona jest niewypalona, ona w ręce w dotyku jest taka delikatna jak mydło. Tak, i tego jest bardzo, bardzo dużo. A tu już mają glinę, z której to robią i podejrzewam, że tą glinę, tu jest ta glina, tu jeszcze pokazuję cegły. Tu pokazuję cegły, te malutkie, że ta glina to pochodzi z rzeki. Z rzeki Mekong, bo tam dalej jest rzeka. Pytałem go, czy mogę tam wejść. Widzicie, tutaj cegły rzucone są tu z powrotem, które się rozwaliły. Po prostu te, co były niewypalone, to one są miękkie, to z powrotem się zmieli z gliną. No a tu dwie kopary, znaczy jedna starsza, druga nowa, produkują to, działają z tym. Kopią tą glinę do maszyny. Fajna ściana, no zabytek, coś pięknego. Podoba mi się. I to nie, żebym się z tego śmiał, tylko ja lubię takie stare rzeczy po staremu. Pordzewiałe, drewniane, wypalone przez słońce. Także to wygląda tak troszkę zabytkowo. Jak na westernie, jak na jakimś starym filmie. No i kopią tą glinę na maszynę i robią. Idę dalej, bo chcę pokazać wam, że tu jest zaraz rzeka Mekong. A jak to porywa te blachy. No i teraz od tyłu ta cegielnia. Jak to wygląda? Pełno gliny tu nawiezionej. Podejrzewam, że ona wybierana z rzeki. Nie mam pewności, ale tak myślę, no bo skąd ona by się tu wzięła? Przywożą ją. I to dopiero przemiał, mielenie do maszyny, do pieca i robi się cegłę. A jeszcze co ciekawego chciałem opowiedzieć tu o tej cegielni, bo ja jak chciałem iść pracować do cegielni, to mi ojciec nie pozwolił. Tam niebezpiecznie, tam maszyny, tam ci rękę urwie, tamto. A jak chciałem iść jako młody na wakacjach dorobić sobie, bo sobie chciałem komarka kupić, motorek. No ale mi nie pozwolili, no to dupa blada. A tutaj po tej cegielni gonią dzieci, jest dużo dzieci, bo oni tu po prostu mieszkają, rodziny, no i mieszkają tu z dziećmi i z wszystkimi. Nawet tu gonią małe dzieci nago, takie malutkie. Oczywiście nie kręcę tego, bo nie będę tego na YouTube dawał. Ale żyją tu, mieszkają przy tych maszynach, przy tym wszystkim i nikomu się nic złego nie dzieje. Są nauczeni do wszystkiego. Tak samo, co podziwiam, to ci młodzi, jak i chłopcy, tak i dziewczyny, oni tu przepięknie jeżdżą na tych motorkach. Oni od małego są na tych motorkach. Moja koleżanka powiedziała, że oni się już urodzili na tych motorach.
urodzili na motorach, no więc mają wprawę do tych motocykli. Po drugiej stronie rzeki jest znowu wyspa, gdzie mieszkają ludzie. Jakoś haka tam nie ciągnie. Także na tej rzece nie jest tylko ta jedna wyspa, na której ja byłem. Jest jeszcze więcej wysp. I to mnie też ciekawi i kiedyś to będę chciał odwiedzić. Ale to już sam. Bez mojego przewodnika, bo on mnie prowadzi tak bardziej tam, gdzie on chce, a nie gdzie ja chcę. A jak ja sobie przyjadę tu sam na motorze, to będę niezależny, po prostu będę mógł tym motorem jeździć. Nie będę chciał. No i ten tak, z góry i z dołu. Jeden rozebrany, drugi nie i tam dorabiają. Fajne to, podoba mi się. Nie ma to nic tak za bardzo wspólnego z tym, co miałem mówić o zdrowiu, o jedzeniu, ale cegła jest zdrowa, tak wam powiem. Jak tworzywa sztuczne, z którego buduje się dom. Dlatego też to kręcę i też to puszczę, ponieważ to jest ciekawe i tak materiał budowlany jako cegła jest zdrowy. Chcę pokazać ciekawostkę. Chłopak siedzi na tej nowej koparce, coś tam grzebie, coś tam remontuje. I jego obiad, jego jedzenie. Napój w plastikowym kubku, słodki napój i energetyczny drink. To o czym ja mówię. Takich uczę. Tyle fajnego jedzenia, tyle owoców, tyle warzyw, tyle wszystkiego, a oni wszyscy z tymi energetykami. Wczoraj jak jechałem autobusem, to jeden koło drugiego reklama tych energetyków, wszędzie, to ja byłem w szoku. Nie nakręciłem tego, ale ja to nakręcę, żeby wam to pokazać. Jak te reklamy, jak te firmy produkujące to zepsują tych ludzi i że rząd tego nie blokuje. W tej szkole co byłem, no to ten kolega mi pokazał, co dzieci mają jeść, on ich uczy. Plakaty są takie. A tak to szkoda tych ludzi, bo są naprawdę jeszcze dzisiaj ładnie wyglądają, zdrowi, szczupli. Za ileś lat po tych energetykach, po tych napojach pójdą tak jak Amerykanie, Australijczycy. Będzie pełno chorych ludzi. Szkoda tego. Ja tego nie potrafię sedukować, a chciałbym, ale nie potrafię. Not special. Je. Hak mówi, że każdym drzewem można palić, no mają jakie mają, takim palą. This is for fire. Je. Nie, dziś jest tu jak kora ściągnięta. Twarde, czerwone drzewo. Kurczaki się tu pasą. Widziałem jak wożą chłopcy te drzewo na autach, przywożą tu. Tak się produkuje cegłę. Coś fajnego. I jak sobie robiłem zdjęcie z tymi gościami, to oni przyjemni, oni uśmiechnięci. Ten poszedł na ryby, ten pracuje tutaj i mieszka. Robiłem wideo jak oni mieszkają i robiłem wideo jak produkują tą cegłę, jak tu żyją. I oni każdy uśmiechnięty, każdy zadowolony. Cieszą się tym co mają, cieszą się tym swoim życiem, swoją pracą. Żyją szczęśliwi tutaj. Bez wielkich luksusów. Ale ja nigdy tego nie nazwię, że tu jest bieda. Tu jest wolność. Biedę to dopiero tu robi może reklamy i government, bo uczy ich pić i jeść te trucizny. Dalej mnie to denerwuje, że biedni to oni będą jak zgrubną. Jak pochorują się z tych sztucznych jedzeń. Żegnaj cegielnio. Fajnie tu było.